Szanowni Państwo, w tym materiale chciałem zrobić krótki przegląd ciekawych według mnie ręcznych wkrętaków z wymiennymi bitami, których zwłaszcza początkujący majsterkowicz może nie znać. Film nie ma charakteru recenzji, a ja postaram się jedynie szybko przedstawić mniej lub bardziej nietypowe konstrukcje i powiedzieć kilka słów o ich wadach i zaletach. Ten materiał nie obejmuje wkrętaków precyzyjnych, dynamometrycznych i elektrycznych. Za to pojawią się niektóre sprzęty, którym poświęciłem już na swoim kanale oddzielne filmy. Zacznijmy od najmniejszych rozwiązań, czyli tzw. stabi. Narzędziom tego typu poświęciłem oddzielną serię. Tutaj przywołam tylko moje ulubione dwa. Pierwszy wkrętak w formie pokrętła, bardzo malutki, ale posiada dwa rodzaje mocowań, na bity i na nasadki 1/4 cala. W dodatku wyposażony jest w grzechotkę, którą można zablokować. W sam raz, żeby wrzucić go w kieszeń i mieć przy sobie, ale oczywiście wygoda użytkowania jest mocno ograniczona. Delikatna grzechotka i mały promień oznaczają, że to sprzęt do zastosowań incydentalnych i to pod warunkiem, że zadanie nie jest zbyt wymagające. No i choć wkrętaczek jest naprawdę mały, to bit lub nasadkę gdzieś trzeba też schować. Drugi mini wkrętak to Wera Stabi w wersji z magazynkiem i blokowalną grzechotką. Dobrze wkomponowany mechanizm przełączania kierunku sprawia, że jest on minimalnie większy od wariantu bez grzechotki. Z jednej strony dosyć szeroki, więc wygodny do pokręcania palcami, ale i tak jak na wkrętach tej długości całkiem przyzwoicie można go uchwycić w dłoni. Magazynek to z jednej strony pewność, że 6 najpotrzebniejszych bitów mamy zawsze przy sobie, a z drugiej strony ciut większy ciężar. Kiedyś na moim kanale pokazywałem zestaw bitów marki Worel, który można było przekształcić we wkrętak. Tym razem podobne rozwiązanie, ale od Makity. Jest ono zdecydowanie porządniejsze, ale też kilkukrotnie droższe. Komplet zawiera nie tylko krótkie, ale i długie bity. Aby wyciągnąć końcówkę, trzeba obrócić przeźroczystą część obudowy, albo górną, albo dolną, i ona stawia zauważalny opór. Troszkę to mało wygodne. Przedłużka wyposażona jest w blokadę mechaniczną i może być zamontowana z jednej lub z drugiej strony obudowy. A sama obudowa organizera służy jako uchwyt, choć nie jest nadzwyczajnie wygodna przy wkręcaniu, w dodatku w całości plastikowa, ale przy doraźnych użyciach nie ma co narzekać. W końcu trafiamy na ciekawe rozwiązanie marki Wessel. Wydaje się, że to zwykły śrubokręt PH2 z charakterystyczną rękojeścią kulową. Niektórzy mogą docenić jej sposób chwytania i użycia. Jednak ten niepozorny wkrętak wyposażony jest w grzechotkę i to z możliwością blokady. Ale to nie wszystko. Tę górną część uchwytu możemy zdjąć i okazuje się, że dysponujemy wkrętakiem typu stabi i to z grzechotką. Można na nim zamontować dowolny bit, choć dosyć mocno blokuje się on w gnieździe. Te charakterystyczne długie bity z tuleją, ułatwiającą pokręcanie na końcu, są co prawda wymienne, ale Wessel oferuje tylko 6 typów takich końcówek i tylko z 3 typami grotów: płaskim, PH2 i PH3. Jeśli podoba Wam się sam profil rękojeści, to bez problemu znajdziecie wkrętak z wymiennymi klasycznymi bitami, ale już bez grzechotki. Ponadto żaden z tych wariantów nie ma własnego magazynka na końcówki, nawet te najkrótsze. Jeśli miałbym zdecydować się na jeden wkrętak, to zdecydowanie mój wybór padłby na Werę Craftform Compact. Co w nim wyjątkowego? Poza charakterystyczną dla Wery konstrukcją rękojeści mamy tutaj magazynek oraz luzowany i demontowalny bagnet, którego można użyć jako uchwyt nabity w wiertarko-wkrętarkach. Więcej o nim opowiadałem w oddzielnym materiale. Wera oferuje też modele ze zintegrowanym długim bagnetem, ale posiadającym uchwyt magnetyczny. Sprzęt widoczny na filmie pochodzi z kalendarza adwentowego z roku 2022, stąd odmienna kolorystyka. Z jednej strony to bardzo fajny pomysł na prezent dla faceta, z drugiej nie wiem, czy to problem mojego egzemplarza, czy niedbałości Wery o limitowane serie sezonowe, ale z mojego magazynka regularnie wypadają bity. Wśród regularnych pozycji Wery znaleźć można jeszcze wariant tych wkrętaków wyposażonych dodatkowo w grzechotkę. Chociaż nie przepadam za wkrętakami ze zintegrowanymi bagnetami, to od tej reguły są dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy elastycznego bagnetu, który może być przydatny w zadaniach specjalnych. I oprócz uchwytu z blokadą mechaniczną jest to jedyny wyróżnik tego wkrętaka. Oczywiście oprócz Wery podobne rozwiązania oferują też inne marki.
Drugi, być może ciekawszy, to propozycja od Felo. Wkrętak VD dla elektryków, który dzięki izolowanemu magnetowi i gnieździe umożliwia mocowanie klasycznych końcówek z chwytem sześciokątnym 6,35 mm. Z jednej strony nie mamy zatem problemu, jak w przypadku innych rozwiązań VDE z wymiennymi bitami, dla których każdy producent stosuje swój standard gniazda. Z drugiej strony, ze względu na średnicę magnetu wynoszącą 1 cm, a na samej końcówce nawet 1,5 cm, będzie problem z użyciem tego narzędzia do odkręcania i dokręcania śrub w tunelach. Warto też zwrócić uwagę na profil rękojeści, który jest charakterystyczny dla tej marki. W tym przypadku brak dodatkowych udogodnień, np. w formie magazynka na bit. Jeśli chcielibyśmy coś bez zintegrowanego magnetu, ale z magazynkiem i grzechotką, to ciekawą propozycją będzie na pewno sprzęt od Xiaomi, który w jednym z komentarzy pod poprzednimi filmami polecił mi Wiconiku Glosek. Z tego miejsca serdecznie go pozdrawiam. Wyjątkowo przyjemna w dotyku rękojeść, grzechotka z pozycją blokady, gniazdo magnetyczne. Magazynek nabity, w pełni wyjmowalny, ale te krótkie bity w środku dwustronne mnie nie przekonują. Przedłużka niestety nie ma swojego miejsca w uchwycie i jeśli będziemy jej potrzebować, musimy ją nosić oddzielnie. Sama rękojeść sprawia wrażenie względnie ciężkiej. Na pewno wpływają na to zarówno duży magazynek, jak i sam mechanizm grzechotki. Wracając do rękojeści o cechach specjalnych, trudno nie wspomnieć o Wera Craftform Turbo. Posiada ona przekładnię, która pozwala, aby bit obracał się 4-krotnie szybciej niż rękojeść. Funkcja ta jest odłączalna, a między trybami przyłączamy przyciskiem z tyłu rękojeści. Przyspieszone wkręcanie wymaga jednak przytrzymywania kołnierza wkrętaka, a rękojeść o charakterystycznym dla Wery profilu jest jednak dosyć duża. Pamiętajmy, że nie ma tutaj miejsca, aby schować zapasowe końcówki. Ciut mniejsza od Wery Turbo jest Wera Cyclop Pocket. To stosunkowo nowe rozwiązanie, któremu poświęciłem też oddzielny materiał. Jest dosyć ciekawe, choć nie pozbawione wad. Z jednej strony mamy tutaj profil Craftform, duży magazynek, obrotową głowicę, którą da się zablokować w jednej z 5 pozycji, podwójne gniazdo umożliwiające mocowanie nasadek i bitów oraz grzechotkę. Z drugiej strony grzechotki nie zablokujemy, musimy używać nasadek 3/8 cala, a rękojeść jednak troszkę kształtem odbiega od typowych dla tej marki, m.in. przez delikatne spłaszczenie, choć pamiętajmy, wciąż jest to bardzo dobry uchwyt, którego komfort użytkowania przewyższa wiele innych rozwiązań. Alternatywą dla Cyclop Pocket jest Felo Ergonik. Rękojeść wyposażona jest w grzechotkę z możliwością blokady w pozycji środkowej. Gniazdo co prawda dedykowane dla bitów, ale z mechaniczną blokadą i obracalną tuleją. Głowicę również można obracać i blokować w 5 pozycjach. Tym razem pozycje pośrednie ustawione są pod kątem 45 stopni. Rękojeść ma profil typowy dla Felo, jednak jest dosyć duża i względnie ciężka, a magazynku na bity tutaj zabrakło. Do tej pory omawiałem wkrętaki, które mają charakterystyczną prostą rękojeść. W przypadku 2 ostatnich była możliwość obrócenia samej głowicy. Natomiast jedną z najwygodniejszych pozycji do wkręcania jest podobno uchwyt typu T. Jeśli jednak potrzebujemy obu rozwiązań, możemy sięgnąć po Felo. Na pozór jest to nie za duża, prosta rękojeść z dosyć głębokim gniazdem. Niestety potrzebne są tutaj bity dłuższe niż 25 mm, jednak wystarczy przesunąć w przód metalową część, wówczas niczym scyzoryk otworzy się część rękojeści i ustawi się ona pod kątem prostym. Wystarczy teraz docisnąć i zablokować i mamy klasyczny uchwyt typu T. Może ciut niesymetryczny, ale całkiem wygodny. Niestety nie pomieścił on dodatkowych końcówek. Świetnie wyprofilowany uchwyt T znajdziemy w ofercie Wery. Wyposażony jest on w gniazdo nabite z blokadą mechaniczną i posiada dodatkowo funkcję grzechotki, choć bez możliwości jej blokowania. Sam przełącznik kierunku sprawia wrażenie bardzo delikatnego, a w uchwycie brak miejsca na zamienne bity.
Oprócz pozycji wyprostowanej i uchwytu typu T, czasem stosuje się tzw. uchwyt pistoletowy, na który pozwala m.in. wspomniany wcześniej feloergonik, gdy głowicę ustawimy pod kątem 45 stopni. Jednak prezentowane teraz rozwiązanie od KS Tools łączy wszystkie trzy pozycje wkrętaka. Możemy używać go w pozycji wyprostowanej, możemy ustawić pod kątem 45 stopni w pozycji pistoletowej, możemy też zamienić go w rękojeść typu T. Dodatkowo posiada grzechotkę i to z możliwością blokady. Działa ona niezależnie od ustawienia pochylenia ogumowanej rękojeści. Niestety, wygodnie się ją przełącza tylko, gdy uchwyt jest w pozycji typu T. Z tyłu uchwyt ma odkręcany magazynek na 5 krótkich bitów. W zasadzie jest to rozwiązanie kompletne, choć chwyt w żadnej z trzech pozycji nie jest najwygodniejszy, a według mnie najmniej komfortowy jest ten w pozycji pistoletowej. Na koniec inny uchwyt, który może być używany albo w pozycji wyprostowanej, albo pistoletowej. Wystarczy przesunąć żółty suwak i odpowiednio zgiąć rękojeść. Aby mocować bity, trzeba użyć długiej przedłużki, którą wsuwamy w gniazdo i uwaga, dokręcamy pierścieniem w górnej części uchwytu. Dlaczego zastosowano tak nietypowy mechanizm blokady? Bo ta rękojeść ma podwójną funkcjonalność. Może być wkrętakiem, ale może być też piłą ręczną. Wystarczy w gniazdo wsunąć brzeszczot od pilarki szablastej i również dokręcić pokrętło, a mamy zupełnie inną funkcjonalność narzędzia. Plusem tej rękojeści jest to, że w odróżnieniu do prezentowanych przeze mnie Milwaukee i Boscha możemy jej zarówno używać na wprost, jak piły rekina, jak i z rękojeścią zgiętą. Cały uchwyt jest dosyć duży, na szczęście wykorzystano przestrzeń i w tylnej części ulokowano magazynek na bity. I to wszystko w moim przeglądzie nietypowych wkrętaków na bity. Być może znajdziecie coś dla siebie.